Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj być może nie będzie taki długi film, bo wybierzecie się dzisiaj ze mną, żeby zbierać zioła. Dzisiaj mam dzień pokrzywy i dzień przytuli, bo jak wiecie, one lubią swoje towarzystwo. I ja wiem, że ja wielokrotnie już mówiłam, jak zbierać, jak suszyć, jak magazynować, ale cały czas są jeszcze wątpliwości, pytania, dochodzą nowi widzowie na kanale, więc dzisiaj to jeszcze wszystko zbiorę i przekażę Wam tę wiedzę w pigułce. Jak pozyskujemy zioła i co potem z nimi robimy w sensie suszenia, tak? No bo że w różny sposób możemy przetwarzać, to już jest druga, inna zupełnie, jak to mówi się, para kaloszy. Ale chodzi mi o suszenie. Dobrze, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany i taki film chciałby obejrzeć i ugruntować swoją wiedzę czy zebrać, to serdecznie Was zapraszam. No dobrze, i zanim dojdziemy do pokrzywy, bo pokrzywę będziemy zbierać jako pierwszą, to powiem Wam, kiedy i w jaki sposób te zioła pozyskujemy. Niektóre zioła pozyskujemy generalnie. Zioła zbiera się w okresie kwitnienia, jak na przykład glistnik, krwawnik, tak, dziurawiec i tak dalej. Wtedy mają największą ilość tych związków czynnych i największą wartość. Ale niektóre zioła trzeba zbierać przed kwitnieniem. I wiecie dobrze, że miętę, melisę zbieramy przed kwitnieniem. Również ten przytulię, po którą pójdziemy sobie później, również zbieramy przed kwitnieniem. Może się zdarzyć, że jak zbierzemy w czasie kwitnienia, to ona nam po prostu zżółknie w czasie suszenia i to już jest niedobrze. Podobnie jest z glistnikiem. Jeżeli po kwitnieniu zbieramy glistnik, to już jest za późno, bo on nam zżółknie. No taki następuje rozkład związków czynnych podczas suszenia i to nie jest dobre. Natomiast z pokrzywą nie ma takiego problemu, bo to zależnie od tego, co my byśmy chcieli, bo już Wam wielokrotnie mówiłam, że pokrzywa jest akurat taką rośliną, w której możemy wykorzystywać zarówno ziele, jak i kłącze, jak i potem nasiona i wszystko jest cudowne i wszystko ma podobne właściwości. No dobrze. I teraz wiele pytań jest, czy Pani myje zioła. Jeszcze raz mówię Wam, ja nie myję ziół. Dlatego, że na ziołach, na liściach, na kwiatach są przecież takie drogocenne substancje. Na kwiatach są pyłki, na liściach są te wszystkie dobre bakterie, że jeżeli my to wszystko spłuczemy dokładnie, to my nakarmimy tym wszystkim naszą kanalizację. Spłuczemy z kwiatów i one już nie mają potem takiej wartości, jaką miały przedtem, nie mówiąc już o tym, że one się po prostu potem gorzej się je suszy i bardzo często nam one pleśnieją, bo mają po prostu na sobie wodę. A chciałam Wam powiedzieć, że jeżeli ktoś boi się, nie wiem, kurzu czy jakichś nie wiadomo jakich rzeczy, które na tych roślinach są, to idźcie po prostu po nie rano, nie na darmo. Wszystkie zielarki chodziły bladym świtem po te zioła i zbierały. No dlaczego? Dlatego również mówię Wam, że dużo w tych przekazach takich tradycji, magii, zabobonów, jak to niektórzy z Was nazywają, było zdrowego rozsądku. Dlatego, że one chodziły rano. Z jakiego powodu? Z takiego powodu, że te zioła były umyte przez rosę. Czyli natura zafundowała im taki naturalny prysznic po prostu. I wtedy można było, ten prysznic jakby był, zanim się kwiaty jeszcze otworzyły, więc roślina została umyta, potem wyszło słońce i potem otworzył się kwiat i była w pełni wartościowa. Tak to właśnie wygląda. Czyli ja nie myję, ale no każdy ma swoje tutaj obawy. Jeżeli to miałoby Was tylko powstrzymywać przed stosowaniem roślin, to oczywiście możecie je również opłukać, ale jak mówię, no tych wartości będzie już tam mniej siłą rzeczy. No dobra. I idziemy po pokrzywę. Też pamiętajcie, żeby w tej pokrzywie zbierać. Dlaczego mówi się, że młodą pokrzywę majową? No,
Już nie jest maj dzisiaj, ale ja idę. Ale można również zbierać potem, tylko że trzeba zbierać te wierzchołki pokrzywy, tak? Nie starsze liście, tylko właśnie młode listki, dlatego że po pierwsze jest tam o wiele więcej związków czynnych wszelkiego rodzaju z witaminami włącznie. Dlatego te górne pędy są bardziej wartościowe, ale przede wszystkim, też Wam już o tym nagrałam nie jeden film, w tych starszych liściach kumulują się potem cystolity, które są kryształkami węglanu wapnia znajdującymi się w roślinach i one mogą mieć też potem wpływ niekorzystny na nasze nerki, doprowadzać do kamicy, więc tych szczawianów, jak jest za dużo, też nie jest dobrze, a one się właśnie kumulują tam w dolnych częściach rośliny i w tych starszych liściach. Więc zaraz będziemy przy pokrzywie, się do niej dobierzemy, pozbieramy ziela pokrzywy i potem co? I potem będziemy suszyć. I zobaczycie, jak ja to suszę, ale to może o tym już Wam powiem, jak już będę miała przygotowane do suszenia ziółka. A, jeszcze mi się przypomniało, to Wam powiem na początku, że ponieważ wczoraj był Dzień Dziecka, ale ja nagrywam to dzisiaj, w Dzień Dziecka, 1 czerwca, to chciałam Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Dlatego, że my wszyscy jesteśmy dziećmi Matki Natury, ukochanymi jej dziećmi. Pamiętajcie, natura nie chce nam zrobić krzywdy. Natura nie chce nas ani zatruć, ani nam zaszkodzić. To my po prostu nieumiejętnie z niej korzystamy. A takie kanały i filmy jak ten mój, zresztą nie tylko mój, bo oglądajcie przeróżne, tylko oglądajcie z głową, pamiętajcie, bo na fali tego pędu do natury teraz i swoistej mody, która się wytworzyła, różne się pojawiają też propozycje, jeśli chodzi o te materiały związane z ziołolecznictwem. Ale Wy już wiecie, macie głowę na karku, umiecie odróżnić ziarno od plew. Więc sięgajcie po to ziarno, które będzie Wam zasiane w głowach i będziecie sięgać potem do natury. A wracając do mojej myśli związanej z okazji Dniem Dziecka, to chciałam Wam wszystkim życzyć, no nie w imieniu Matki Natury, bo nie będę się za Matkę Naturę wypowiadać, ale życzę nam wszystkim, żebyśmy byli zdrowi, właśnie żebyśmy ją kochali, jak ona kocha nas, żebyśmy jej nie szkodzili i żebyśmy umiejętnie z niej korzystali. A teraz już wracamy do filmu. No dobrze, kochani, jesteśmy na naszym ryneczku. Zobaczcie, jaka pokrzywa. Ta pokrzywa sięga mi do pasa już i ta przytulia wśród niej. Sięga mi do pasa, kochani, a ja do małych nie należę. Więc jakie to są piękne, dorodne rośliny. No dobrze, będę zbierać. Już pewnie Wam mignęły rękawiczki, które mam. Zazwyczaj nie zbieram ziół w rękawiczkach. Jak mam pokrzywę na zupę, też nie. Ale przy takiej dużej ilości, jak teraz będę miała i przede wszystkim mam dzisiaj spotkanie ze znajomymi, wybieram się na to spotkanie i nie chciałabym mieć takich rąk, no bo jednak jakieś ślady ta pokrzywa zostawia, więc postanowiłam wziąć rękawiczki. Ale powiedzcie, czy tutaj nie jest pięknie? No przecudnie jest. Ja kocham to miejsce. Dobrze, to ja się zabieram za zbieranie i zaraz widzimy się ponownie. No i dobrze, kochani. Tutaj piesek odpoczywa. Ja nazbierałam tej pokrzywy. Zobaczcie, urywam takie krótsze, nawet być może zrobię z tego krótsze, a część wykorzystam też do nawozu, ale być może w całości to ususzę, bo tak 3-4 pięterka w tej pokrzywie zbieramy. Ci, którzy się spodziewali, że ja tutaj nazrywam jakiś wagon, to nie, dlatego że ja tak sobie chodzę, wiecie, i teraz to ja będę przez cały ten tydzień chodziła i za każdym razem przyniosę taki pęczek i koniec końców tej pokrzywy będę miała dużo i przytuli, bo to jest taki tydzień pokrzywowo-przytuliowy. Mogłam Wam z wcześniejszych ziół też zrobić, ale stwierdziłam, że
no po co robić co chwilę, jak zbieram zioła, jak mogę po prostu zrobić jeden taki w temacie. Tutaj zobaczcie, tutaj mam jeszcze przytulię na dzisiaj. Nie wiem, czy to widać. Tak sobie ją niosę na ramieniu. Pieseczku kochany, chodź, idziemy dalej do domku. Dalej, idziemy. Już pancia nazrywała. No dobrze, czyli to mam. I jak mówię, będę szła codziennie i sobie przyniosę po takiej garści, albo czasami więcej, czasami mniej. I naprawdę z tego wyjdzie dużo tej pokrzywy dla siebie oczywiście, no ale i też, żeby Wam obdarować niektórych i... Ej, to Ty, Robinia, nie zmarzłaś, bo widzę, że kwiaty zrzucasz. No i super. Ale są takie w tym drugim lasku, które w ogóle nie zmarzły, także mnie to bardzo cieszy. Piszecie mi też, że u Was nie zmarzły. Jest super. No te zmarzły, jak Wam pokazywałam, ale wypuszczają nowe listki. No i co? No i będę sobie tak chodzić, zbierać i naprawdę tej pokrzywy będę miała dużo, bo pokrzywa jest cudowna. Potem jeszcze pójdę po nasiona. I pokrzywę każdy musi mieć i pić. Korzystajcie z niej, ona jest długo. To nie jest tak, że kwitnie tydzień i już potem nie ma, trzeba się spieszyć. Tylko pokrzywa jest długo, zawsze te górne listki możecie pozbierać. No dobrze, to widzimy się za chwilę w domu i powiem Wam dalej, jak ja to suszę, jak to u mnie wygląda. Czy mi się wydaje, że ten obraz jest taki lekko zamglony? Ja muszę sobie kupić jakiś profesjonalny sprzęt. Ściskam, do zobaczenia za chwilę. No i jestem. I bardzo proszę. Słuchajcie, tu już jest przygotowana do suszenia pokrzywa. Ja bardzo lubię suszyć na papierze. Potem te papiery leżą na wszystkich sofach, na wszystkich kredensach, na fotelach. Ale ja lubię, dlatego że oczywiście możemy zrobić z tego pęczek i powiesić pęczek. Czasami też tak robię, ale to raczej w roślinach, które mają taką sztywną łodygę i gdzieś zależy mi, za tę łodygę trzymam i te kwiaty i liście potem sobie schną, bo jak weźmiemy za gruby pęczek, za dużo tych roślin, to te w środku i za mocno je ściśniemy, to te w środku nie mają okazji wyschnąć i wiele mam takich sygnałów, że w środku gdzieś te rośliny spleśniały na przykład, no bo są za mocno ściśnięte, a jak je tak rozłożymy na papierku, to papier też wchłania ewentualnie wilgoć, tak, więc i te rośliny się szybciej suszą, o wiele szybciej, bo są takie rozłożone. Też niektórzy z Was, wiem, mają takie specjalne, moja babcia mówi, araszki, takie siatkowe, zrobione piętrowe stojaki, na których układają rośliny i wtedy ta roślina ma również od spodu wentylację. Super pomysł, super, ja czegoś takiego nie mam, ale papier też powoduje, że dobrze się ta roślina na tym suszy. I pamiętajcie to, co wielokrotnie Wam powtarzam, że dobrze ususzona roślina ma wyglądać tak, jakby się czas dla niej zatrzymał. Czyli ta pokrzywa, zobaczycie za jakiś czas, bo Wam pokażę, dokładnie będzie miała taki sam zielony kolor, jak ma teraz. No może nie taki żywy, tak, no bo wiadomo, ale jeżeli coś ma zielone liście, żółte kwiaty, to musi tak zostać. Jeżeli coś ma białe kwiaty, to musi tak zostać. Nie może być tak, że nagle roślina Wam się zrobi szarobura w jednym kolorze brązowym, takim jak ten papier, bo to jest znak, że jest źle wysuszona, że związki uległy rozkładowi, że nie ma już ta roślina takich wartości fitoterapeutycznych, jak mieć powinna. Z tego też powodu nie suszymy na słońcu, suszymy w miejscu zacienionym, w miejscu przewiernym, dlatego że suszenie na słońcu powoduje rozkład związków. Olejków eterycznych, które są bardzo lotne i pod wpływem słońca one po prostu nam uciekają z roślin. Jeżeli już jesteśmy przy tym temacie, to też wiem, że niektórzy kroją rośliny i w ten sposób je suszą. Ja bym zalecała jednak suszenie roślin w całości, a potem dopiero gdzieś cięcie podczas tego, jak będziemy chcieli je magazynować, czy przed tym, jak będziemy chcieli je zmagazynować. Dlatego, że właśnie z tego samego względu, że te olejki eteryczne, inne substancje są wtedy w tych dużych częściach lepiej zamknięte, niż jak my je pokroimy i damy im przestrzeń większą do wyparowania, do ucieczki z tej rośliny. Tak? No i potem jak przechowujemy, ale to Wam jeszcze powiem, jak przechowujemy, jak pokażę Wam
przytulię po naszych przytuliowych zbiorach. Bo po przytulie pójdziemy sobie po południu. A co? A tutaj mam jeszcze te przytulie. Nie będę tym razem robić maceratu na zimno, bo przyszła mi ochota na taką ciepłą herbatkę, na parek. Więc woda się gotuje, zalejemy, potem przykryjemy i będziemy mieć piękny naparek. To jest dosyć spory indryczek, więc tutaj z 4 filiżaneczki tego będą. Oczywiście zaleję go 2 albo 3-krotnie. Dzisiaj będę sobie cały dzień popijać. Samą przytulę. A co? Tak dla odmiany. O proszę, zalana przytulia. Teraz będzie się zaparzała i potem sobie będę ją popijać. No, to do zobaczenia za chwilę. Zobaczcie, ja chciałam jeszcze Wam pokazać jako ciekawostkę, bo mówiłam, że u mnie wszędzie są rośliny. Tak, bo u mnie jak przychodzę, to zobaczcie, ja nie trzymam roślin w wodzie, tylko je od razu zasuszam. I tutaj glistnik sobie też przyniosłam, bo taki ładny zobaczyłam. Wzięłam sobie 3 gałązki, tak przy okazji. Włożyłam sobie tutaj do tego wazonu i słuchajcie. Widzicie? On już jest zasuszony i zobaczcie jak wygląda, bo tutaj stoi w cieniu. Zobaczcie, jakbym Wam nie powiedziała, to byście pomyśleli, że on jest no, trochę zwiędnięty, ale na przykład te liście, że jak żywy wygląda. No, tak jakbym go dała. I tak właśnie mają wyglądać zasuszone rośliny. Nie szaro-burę, tylko po prostu zobaczcie, czekajcie, spróbuję. Jakie te kwiatki są żółte. Zobaczcie. A są suche jak wiór. No, więc o tym pamiętajcie. No i ja go dzisiaj wykładam, tnę i wkładam do kredensu. I mam porcję glistnika suszonego na później. No. No a teraz przyszliśmy po przytulie. Zaczęłam już zbierać. Zobaczcie, zbieram takie długie przytuliowe wąsy. Tu jest jej pełno i z tej strony, i z tej strony. Więc zbieram przytulię. Jak nazbieram, to się zamelduję. A dolarek siedzi sobie i czeka na swoją pancię. Już pancia zaraz przyjdzie. No. I jak ja mam Wam pokazać to na ręce teraz? No, jest tego sporo. Jak zaniosę do domu i położę, to zobaczycie. Nawet jest to ciężkie. Cała jest to taka sklejona kubka, bo wiecie, że przytulia czepna właśnie się czepia, więc nie sposób jednej od drugiej bez szarpnięcia oddalić. Ale no jest tego dużo. Także idziemy z dolarkiem do domu i będziemy się tym dalej zajmować. Dziękuję Lesie, że nam dajesz tyle dobra. Dziękuję Matce Naturze też, że nam daje tyle dobra, żebyśmy byli zdrowi i szczęśliwi. No. No i przyniosłam i śmiejcie się albo nie, ale właśnie powiesiłam sobie to na krzesełku. Widzicie? Dlatego, że to jest przewiewne wtedy. Nie, żeby nie było w kupie za bardzo, żeby się nic tam nie stało, żeby dochodziło wszędzie, z każdej strony do tego dochodziło powietrze. No u mnie tak jest, no tak to wygląda, ale powiem Wam, że 3-4 dni i to będzie suche. Potem może przełożę to na papier koło pokrzywy, ale póki co położyłam to tutaj. No i tutaj sobie schnie. Tak wygląda mój dom właśnie. No co ja Wam będę mówić, że mam jakieś specjalistyczne maszyny, na których... Nie. Tak właśnie u zielarki wygląda dom. Stoją, wiszą, suszą się rośliny, gdzie tylko się da. Więc przytulia akurat tutaj znalazła swoje dobre miejsce. Potem nad papierem ją potnę i będę miała spory zapas. A Wy mnie pytacie, kochani, też jak przechowywać. Czy przechowywać w papierowych torbach, czy przechowywać w plastikowych, czy w jaki sposób takie suszone zioła. Powiem Wam tak, że papierowe są dobre, tylko że te papierowe
przez papier, przez woreczki lniane. Jak jest ususzone zioło i długo trzymane, to lubią się gdzieś też przedostawać te składy, te związki czynne, które w jakiś sposób tam jeszcze parują, powiedzmy. I te zioła się krócej nadają do użytku fitoterapeutycznego, jak na przykład te, które, uwaga, moim zdaniem najlepszym sposobem jest co? Wysuszyć dokładnie zioło i zamknąć szczelnie w słoiku. Ale musi być wysuszone, bo jeżeli będzie chociaż trochę tam wilgoci, to oczywiście nam się potem zalęgnie pleśń, zalęgną grzyby, cokolwiek tam jak zwały, tak zwał, tak? No, w każdym razie nie będzie to dla ziół dobre. Muszą być wysuszone. Jeżeli takie wysuszone zamkniemy w słoiku, to moim zdaniem to jest najlepsza metoda do przechowywania. Ja przechowuję czasami w torbach papierowych, w woreczkach lnianych, ale to są zioła, które ja mam potem szybko na zużycie. A te, które chcę, żeby mi naprawdę rok przetrwały, to mam je w słoikach. Cały mój kredens jest pełen słoików. I teraz pamiętajcie, że po to Matka Natura, bo pytacie, ile można przechowywać. Po to Matka Natura nam daje nam co roku nowy materiał roślinny, nowe ziółka, dlaczego tak jest? Żebyśmy po prostu zużyli w rok i mieli nowe, świeże. No idźmy takim trybem natury. I oczywiście, że niektórym ziołom nic się nie stanie, ale na przykład szyszki chmielu nie można trzymać dłużej niż rok, bo po roku tracą swoje właściwości totalnie. Dłużej można trzymać nasiona, korzenie, nawet od 2 do 5 lat się mówi. Ale ja jestem zwolenniczką jednak takiego trybu rocznego, żebyśmy przechowywali rok i na następny rok zebrali sobie to, co Matka Natura nam daje świeże. Więc to miejcie też na względzie, proszę. No mam nadzieję, że film Wam się podobał. Nie zrobię Wam aktualizacji suszonych ziół teraz, bo chcę Wam go wyemitować dzisiaj, ale będę Wam pokazywała na bieżąco w relacjach, jak wygląda postęp w suszeniu i przytuli, i pokrzywy. Więc dziękujemy Wam za dziś, ściskamy mocno i do następnego razu. Pa, pa!